Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. 6:30. Pieski już wyszły sobie na dwór załatwić swoje potrzeby. Niski poziom wody, staje słonko, piękna pogoda. Jest mały sukces, proszę Państwa. Mały sukces. Tutaj widać jest pieniek odkopany, szykowany do spalenia. A tutaj jest pieniek, na którym skupiłem się jako pierwszym. I był tu pieniek i pieńka nie ma. Jeszcze słychać, że jeszcze jest tutaj żar. Ale działa. Działa. Mamy tam pieniek do wypalenia, ten pieniek do wypalenia, ten pieniek do wypalenia, ten pieniek do wypalenia i ten przy sieci się przyniesie i też jest pieniek do wypalenia. A jak będzie czym palić, to widzicie, ile tutaj jest jeszcze różnych pieńków, które też można sobie wypalać. No bo tą kobyłę wykopywać to byłaby misja. Najlepiej to było mieć traktor albo koparkę, podczepić na łańcuch i go wyrwać, ale jako, że takimi rzeczami nie dysponuję na miejscu, to jakoś trzeba sobie po prostu radzić. No ale da się je po prostu pozbyć się ich w inny sposób. Jest godzina 6:30, jak wspomniałem, robię sobie kawę, żona jeszcze w łóżku i biorę się za impregnowanie tego wszystkiego na trzeci raz, na kończenie tego, a prawdopodobnie potem będziemy jechali po ten lakier, żeby to jeszcze zakonserwować i wtedy dopiero możemy się brać za dalszy postęp pracy. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo znowu fajnie to rośnie, za wszystkie lajki, za wszystkie serdeczne komentarze. Będę to podkreślał w każdym innym filmie, bo naprawdę dajecie ogromne wsparcie, za co z całego serca Wam dziękujemy razem z moją żoną. No i gangiem zwierzaków. Co tam? Jeszcze trochę się korcują pieski, bo miały jakieś problemy. Tulf, jak go braliśmy, to praktycznie od gryzienia się praktycznie stracił część sierści na uszach. Rosie też miała, widać jeszcze ślady pod pachami. No ale psy są poszczepione. Dosłownie 2 dni temu dostały jeszcze tabletkę na odrobaczywienia i na insekty. Także myślę, że ten problem też już mamy z głowy. Kawa i bierzemy się za pracę. No więc dzisiaj postaram się porobić trochę timelapsów z pracy. Może trochę nagrywek. Teraz bierzemy się za olejowanie, za impregnowanie ścian na trzeci raz. Jest poranek, zdąży wyschnąć i prawdopodobnie będzie można to polakierować, jeżeli zaczną się lakierować. Także biorę się za pracę. No i przed chwilą widzieliście, jak to leci. Ściana jest mokra, jeszcze drewno pije ten impregnat, ale to już jest trzecia warstwa, także jeżeli chodzi o impregnat na tej ścianie, mamy to skończone. Jeszcze ta ściana, pęki od stropu i na tej ścianie pół ściany, bo żona domalowała do połowy. I mamy wszystko na 3 razy. Hello. Psy są na werandzie, żeby mu nie dokuczały. A kotek sobie hasa. Nie próbuje uciekać. Nie próbuje znajdować otworów pod drzwiami czy gdziekolwiek, żeby uciekać. Także przez jakąś część dnia
lata sobie po domu. A ma miejsca, gdzie pewnie by się przecisnął, ale już chyba rozumie, że tutaj ma jedzenie, tutaj ma kuwetę. O, co dostanie teraz? Tuna and salmon. Tuńczyk z łososiem, zmieszany z suchym jedzeniem, też dla kota kupionym specjalnie. Także kotek ma się dobrze. I tak jak pisałem w komentarzu, ktoś pisał, że to jest koci katar. Sprawdziłem wszystkie objawy, jeżeli chodzi o koci katar, o tą przypadłość dla kotów. To nie są tylko oczy, on powinien mieć gorączkę, brak apetytu, powinien być ospały, nie chcieć się bawić i tak dalej. A jak widzicie, ten kotek jest pełen życia. O, teraz pije wodę akurat z miski psów. Ale kotek jest pełen życia. Chce eksplorować. Jak go zamykamy w kontenerze, to marudzi, chciałby biegać, rozrabiać. Nie ma problemów z wypróżnianiem, nie ma żadnego objawu tego kociego kataru. Więc domniemam, że ten jego problem z oczami wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu jest malutki. Nie ma swojej mamy, która by go, tak jak to szczeniaki, mama pies obmywa, czy kotka obmywa swoje kocięta, po prostu nie ma kto go obmyć i tą funkcję przejmujemy my z żoną, żeby te kilka razy dziennie mu te oczy przemyć i te oczy też już wyglądają dużo, dużo lepiej. Gdzie tam? No, pokaż oczka. Widzicie? Oczka już są lepiej. Ale będziemy jechali do weterynarza. Będziemy jechali do weterynarza z nim. Wcina ze smakiem. Suche jedzenie właśnie z tym kocim jedzeniem z paczki. Ale wsuwasz, musi ogon trzęsie. You like coffee now? Yes, please. You do not have coffee. Także proszę się nie martwić. Całe nasze mini zoo, wszystkie zwierzęta są w jak najlepszym porządku i z dobrą opieką. Jak tylko coś by się naprawdę złego działo, no to od razu jedziemy do weterynarza. A na ten moment wszystko jest ok. I ci, co mnie oglądają, jeden vlog po drugim, zapewne pamiętają, że mówiłem wam, że jak nas tutaj nie było, to tutaj pod działkę normalnie przyjeżdżali płetwonurkowie i sobie stąd wchodzili do wody. No i stoję sobie na zewnątrz i podjeżdża samochodzik. Teraz stoją tam przy drodze. Czy mogą tu wjechać i nurkować? No ja im mówię, że nie. Że mogą sobie stanąć przy drodze i przejść, ale nie mogą wjechać, bo przecież jest znak, że teren prywatny. Ale już myślę z żoną, że... Bo oni generalnie przyjechali z San Juan, z tego turystycznego miejsca. Tak jak mówiłem wam, to miejsce staje się bardzo popularne wśród nurków. Więc już narodziły się dwa pomysły. Pierwszy, żeby budować mały domek, taki po prostu kabinę dla nurków, jak ktoś chce na jedną noc sobie przyjechać ze sprzętem i na nurkowanie. A drugi pomysł, to że się chyba zrobi znak, że można wjechać na posesję, ale 50 peso od osoby entrance fee. Jeżeli chcą mieć bliżej do wody, to niech wjeżdżają, bo to biali turyści z Filipińczykami, którzy idą właśnie nurkować tutaj na naszej rafie koralowej. Także potwierdza się to, co wam mówiłem. No, dopiero co z pół godziny temu tamtędy wchodzili płetwonurkowie tam z plaży obok do wody, 4 sztuki. Teraz tutaj przyjechało kolejnych 5. Także są tutaj możliwości na zarobek z nurkowania, a docelowo sam chciałbym zrobić sobie instruktora nurkowania, tylko no teraz nie mam na to wszystko czasu. Instruktora nurkowania, sprzęt i będziemy mieli tutaj swój punkt z możliwością właśnie nurkowania. No ale to wszystko kwestia czasu, tego rozwijania się na Filipinach. Czas pokaże. Czas pokaże. Biorę się za dokończanie impregnowania. Został już tylko sufit. Tutaj pomalowałem 12 raz. Ta część sufitu jest pomalowana, stały tylko te belki. I będę jechał do sklepu spytać o ten lakier. I wtedy się tu polakieruję, zaraz tu stawię wiatrak, żeby to jeszcze przewiało, szybciej przeschło, chociaż temperatura na zewnątrz jest zacna. O, zimno dzisiaj. 30,7 stopnia pokazuje, bo nie ma słońca. Chłodno.
Także zaraz jadę po lakier, wstawiam wiatrak, wracam i będziemy to lakierować i wtedy już nie pozostaje nam nic innego jak trochę podokładać w konstrukcji, tam przy podłodze, o czym wam mówiłem, przy suficie i można zaczynać z płytami, można wtedy montować okna, można się bawić, może dzisiaj już się coś zacznie, zobaczymy, chciałbym, ale zobaczymy, wszystko jest, płynie jak rzeka, może trochę w tą, trochę w tamtą, ale cały czas do przodu. No i proszę Państwa, zaszły zmiany w projekcie. Mówię, jak się pracuje, to się myśli, a jak się myśli, to przychodzą różne pomysły do głowy, kalkuluje się, ile to zajmie czasu, pracy. No i dla bezpieczeństwa struktury. Jak widzicie, ta podłoga, pokazywałem Wam, no nie jest równa. To, że nie jest równa, to mało powiedziane. Nie można sobie na niej zębów wybić przez te uskoki, no ale nie jest równa. Ta sypialnia ma w granicach mniej niż 9 m2. Czyli proszę Państwa, wystarczą nam 3 te zbrojone i solidne płyty, żeby tutaj wymienić całą podłogę w jednej sypialni. 3 płyty to jest koszt rzędu 4000 peso. 280 zł. A wtedy podłoga będzie równa. Będziemy mieli pewność co do podłogi, że też odsłonimy belki, będziemy mieli pewność jak to wygląda pod spodem. No i na dłużej będzie to zabezpieczone na przyszłość. To drewno, które ściągnę, może uda się do czegoś wykorzystać. Nie będziemy tego wszystkiego palić. Te małe kawałki się popali, ale reszty nie. Także myślę i rozmawiałem z żoną, że zrobimy tak jak mówię. Że po prostu wymienimy tu podłogę, wtedy będzie równa i będzie po prostu lepiej. I że będzie lepiej. Wiecie, rozumiecie, ci, którzy trochę znają na budowlance. Ta podłoga nie jest równa. Można by ją było wyrównać, ale to trzeba wziąć nabijak, ponabijać gwoździe wszystkie głębiej, żeby się nóż na heblu nie łapał za gwoździe. No i nie wiem ile czasu by to było, ile to było godzin, żeby to doprowadzić do jakiegoś stanu. A efekt końcowy też nie byłby na tyle. Można uzyskać ten efekt końcowy wymieniając po prostu podłogę dużo mniejszym nakładem prac, tak mi się wydaje, z niewielką inwestycją. Także będzie tutaj wymieniona podłoga. W jednej i w drugiej sypialni będzie wymieniona, proszę Państwa, podłoga. A tutaj będą płytki potem. Także wszystkie podłogi będą wymienione. Więc myślę, że na ten moment po prostu wezmę się za podłogę i za zrywanie podłogi. Weźmiemy się za zrywanie podłogi. A jakby ktoś się zastanawiał, w jaki sposób wypalam pięki. No więc wiadomo, Makita, długie wiertło do drewna. Wiercę taki pieniek jak ser szwajcarski, żeby ten płomień i temperatura mogła penetrować cały ten pieniek. Podkopuję tyle ile mogę, podłożę tam drewna, zaraz go podpalę i może po jednym dniu, a może po 2 dniach już nie będzie pięka. No i nie da się ukryć, że dużo pracy fizycznej mi to po prostu oszczędzi, a materiał z rozbiórki podłogi zostanie po prostu spalony. Tyle. I tak zrobimy wszystkie pięki. Tak długo jak będziemy mieli drewno do spalenia z remontu, tak długo będziemy pięki palić. No i co, nie ustawiłem kamery, nie nagrywałem tego w timelapsie ani na bieżąco, no bo hałasuje. Chodzi piła szablasta, chodzi piła oscylacyjna, ale ściągam podłogę. Zostały 5 ostatnich desek. A tam wypalam korzeń i widzę, że bardzo ładnie się wypala. Także ściągnę resztę desek, posprzątam podłogę, jakiś to plastik jest, wiatr go nawiał, posprzątać pod podłogą, zaimpregnuję się całą konstrukcję podłogi dobrze, bo można po tym normalnie chodzić. Ja ważę 85 kg i jest ok, także podłoga jest solidna.
A będzie jeszcze lepiej, jak założymy nowe płyty. Nie wiem, czy dzisiaj uda się to zrobić. Dzisiaj spróbujemy pomalować to na 3 razy i pojechać po lakier ewentualnie. Jutro pomaluję się lakierem podłogę i potem ściany. I 15 po pierwszej, przerwa, świnka z fasolką, pansit ze świnką z papryczkami chili i ryż do tego. Pora coś zjeść, bo znowu bez śniadania. Przepraszam, co tu się wyprawia? A tutaj co się wyprawia? Pilnujesz młodszej siostry, pomagasz jej do miski wejść? Cała podłoga ściągnięta, plastik spod domu posprzątany, szkło posprzątane, rama łóżka stoi, nie będziemy jej wynosić. Także biorę się za impregnowanie całej podłogi na pierwszy raz. Ale będę leciał warstwę za warstwą, bo to i tak drewno to spija, także warstwa za warstwą i na 3 razy zaraz ją postaram się pomalować. Jest godzina 14 po jedzeniu. Do 17 jest otwarty sklep. Także fajnie byłoby się wyrobić, żeby kupić ewentualnie lakier i może jeszcze dzisiaj wieczorem po powrocie ze sklepu pomalować to lakierem i jutro od rana kłaść podłogę. Chociaż tu nie będzie dużo, tu będą 3 płyty to. Między ścianą, między wszystkimi ścianami a płytą zachowa się mały odstęp, tak zwaną dylatację, którą wypełni się jakimś uszczelniaczem potem. Coś znajdziemy tutaj w sklepie, wiecie, w tubie. Jakiś klej, nawet silikon, cokolwiek, żeby płyta tylko nie dochodziła do ściany, bo to jest tak jak z panelami podłogowymi. Jak wam płyta dochodzi bezpośrednio do ściany i dajemy na to, nie wiem, mocno zawieje, coś wilgoć, cokolwiek, to może wam się podnieść po prostu podłoga, może się wywrzucić, także trzeba tą obwódkę zostawić dookoła płyt i wypełnić czymś innym, żeby było szczelnie. Taki jest plan na ten moment. No i co? No i wracam do pracy, rodacy. Elvis is eating vegetables. Good. He looks better. Good boy. W międzyczasie byłem w sklepie. Spada się kolejny długi dzień. Podłoga jest zaimpregnowana na 3 razy. Teraz schnie. Położyłem sobie jedną płytę, żeby wygodniej było po tym chodzić. Tutaj pod tą belkę podtrzymującą podłogę dołożę jeszcze 2 nogi oparte o kamień. Tak, dla wszelkiego świętego spokoju. Ale byłem w sklepie i kupiłem plastik varnish, kolor klonowy. To, co jest zaimpregnowane, jeszcze przemaluje się poliuretanowym zabezpieczeniem. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak to mówią, prawda? Także zrobi się raz a dobrze. Bez lipy, po prostu bez lipy będzie. Także biorę się za malowanie ścian, które są przeschnięte, całkowicie przeschnięte. Mogę wam pokazać. Zaraz podglądamy. Oddelegowałem moją żonę. Mówię, że potrzebuję pomocy, a sama się pyta, czy mogę mi pomóc. Zrywanie podłogi trochę za ciężka praca dla niej, tym bardziej wszystko na duże gwoździe. Ale żona szykuje drewno, kładzie impregnat 3 razy na te wszystkie elementy, które będą wymieniane, docinane, dostawiane, bo je też trzeba zaimpregnować i pomalować jeszcze dodatkowo tym środkiem. Także biorę się teraz za ściany. No i wygląda na to, proszę Państwa, że jutro oficjalnie już będzie tutaj można tańczyć na podłodze i że jutro już zaczynamy zabawę z płytami. A jak zaczynamy z płytami, to możliwe, że jutro pojawią się okna tak samo. Bo jutro też planuję długi dzień. Mówię, jak ja jestem w gazie, jak się pracuje, to się pracuje. Nie ma lipy, proszę Państwa. Nie ma lipy. Dzisiaj też popracuję sobie długo. No bo jest to teraz priorytetowy projekt. Ten pokój. Żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No i przede wszystkim
zależy mi na tym, żeby jak najszybciej to skończyć, żeby moja żona, no i po części oczywiście ja, no i szczeniaki, bo śpią też w sypialni, żebyśmy my wszyscy tutaj mieli komfort spania jak w dobrym hotelu. Czyste ściany, podłoga, wszystko nowe, wszystko świeże, poza konstrukcją, okienka z szybą, a nie takie jak teraz. Także proszę Państwa, jeszcze chwila, jeszcze moment. Domyślam się, że przełoży mi się w czasie pewien zakres prac tutaj, bo jak byłem w sklepie, to nie mają tutaj żadnych piór do szpachlowania, ani to, do czego przywykłem, żeby zrobić to w miarę szybko i sprawnie. Więc będę musiał to zamówić z Chin. Zobaczymy, ile to będzie szło. Bo nie chcę mi się bawić jakąś pacą, glichówką albo czymś innym ze szpachlą. No bez jaj. Można zamówić, chwilę poczekać z malowaniem i ze szpachlowaniem. Nie wiem jeszcze, jaka tu jest szpachla. Domyślam się, że w workach samemu do mieszania, ale to też będzie trzeba ją mieszać tak, żeby mógł ją sobie wałkiem nakładać, a nie z wiaderka, jeżeli się da. I przyspieszyć wszystko, po prostu przyspieszyć. Bierzemy się dalej za pracę. Widać różnicę, co nie? Jak jest polakierowana ściana dodatkowo. Kupiłem 5 litrów lakieru i poszły 4,5 litra. Mam pomalowaną tą ścianę i całą konstrukcję podłogi. Także zależało mi na tym, żeby pomalować podłogę. Jest to też szybko schnące. Na budowie jest napisane 25 minut do godziny czasu, w zależności od pogody. No tutaj pogoda jest, temperatura jest, także to schnie bardzo szybko. Także myślę, że jeszcze dzisiaj przymierzę się do płyt. Chociaż mamy obecnie godzinę 18:34. Ale myślę, że jeszcze przymiarkę zrobię z płytami. Płyta jedna stoi i dam temu chwilę przesnąć jeszcze, bo tu jest to, strona jest pomalowana dopiero. Tą pomalowałem wcześniej, na to już mogę chodzić, nie przyklejam się. Tworzy taką fajną poliuretanową powłokę. Także myślę, że zda to egzamin. Drewno jest zaimpregnowane, napiło się tego impregnatu. Na zewnątrz jeszcze powłoka. No co jeszcze mogłem zrobić? Rozebrać ten dom na części i każdy jeden element zanurzyć w wannie z impregnatem, a potem suszyć. No wtedy to by było, ale takiej możliwości nie ma. Także wydaje mi się, że będzie dobrze. I znowu zakres prac się nie zmienił, bo podłoga była w planie, żeby ją skrobać heblem. No ale doszedłem do wniosku, że jak już robimy, to robimy porządnie. I przy okazji mamy okazję otworzyć i sprawdzić stan podłogi. Stan podłogi, na której stoję. Gęsto poukładane. W Norwegii co 60. A tutaj gęściej. Także będzie dobrze. Tutaj jeszcze, mówiłem, dołożę pod tą belką do kamienia. Dołożę jeszcze z 2-3 stópki z tych kawałków, co malowała żona. I będzie tutaj można tańczyć, podskakiwać i inne cuda. Może nie na skakance, bo cały dom się będzie trząsł, ale będzie można. Za chwilę biorę się za płyty. I wiecie, co wam powiem? To z jednej strony wydaje się być rzeczą oczywistą, po prostu tak powinno być. No ale z drugiej strony ten dom był zbudowany przez tatę mojej żony. On to zaprojektował, moja żona to finansowała, ale tata to zaprojektował i wykonał. Mimo że tata nie jest z wykształcenia stolarzem, ma więcej wspólnego, pracował w budownictwie i przy drogach, ale generalnie jest inżynierem jakby kopalnia minerałów, takie tematy, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, mniejsza z tym. No ale tata mojej żony jest naprawdę kozakiem. Rozmawiałem z żoną i cała drewniana konstrukcja, całe to drewno, które tutaj jest, to było z ich prywatnej plantacji drzew. Sam obrabiał to drzewo pod konkretne wymiary, sam je ciął
i sam to zrobił. A wiecie, co jest najlepsze? Wiecie, to jest dopiero pierwsza sypialnia, także nie mogę brać tego za pewnik. No ale już biorę za niemal pewnik, bo widzę, że tata jest konkretem po prostu. Ta konstrukcja trzyma kąty. Dołożyłem płytę. Ona już jest wstępnie zamontowana na kilka gwoździ, żeby się nie ruszała. Dołożyłem płytę i wszystko trzyma kąty, trzyma linię. Jestem naprawdę w głębokim szoku. Niby wydaje się to normalne, ale przed tym jak położyłem pierwszą płytę, zastanawiałem się, ile będę musiał ścinać z krawędzi, ile ściana ucieka w którąś stronę. A na ten moment wydaje się, że nic nie ucieka. Tylko po długości musiałem wciąć mały pasek z płyty. Ale to po prostu płyta za długa. No ale kurczę, naprawdę ogrom prac, żeby samemu to drewno przygotować. To trzeba być naprawdę kozakiem. Muszę się lepiej dopytać tutaj wujka, na jakiej pile oni to drzewo cieli, żeby trzymać wymiary. Ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony jakością wykonania tego wszystkiego, co tutaj jest. I jak sami widzicie, też staramy się najlepiej jak potrafimy, najlepiej jak możemy, żeby to odświeżyć w możliwie jak najlepszym standardzie, żeby było tu komfortowo potem. No nic, myślę, że dołożę jeszcze jedną płytę. No tutaj jeszcze jedna płyta, kawałek i tam na końcu, ale tam na końcu muszę dorobić jedną belkę jutro. Także tego dzisiaj nie będę na pewno robił. No chyba, że mnie zaraz żona odciągnie od pracy, bo jest już godzina, proszę Państwa, w tym momencie 19:24. 19:24. Nie no, bez jaj. Kończę na dzisiaj. Wystarczy, ale u mnie to jest multitasking wielozadaniowy, bo jak można coś zrobić w tej samej chwili, a nie to, że składać drewno na kupę i palić w jakiś jeden konkretny dzień, to wydaje się, proszę Państwa, że mamy drugi, nie wiem z ilu, nie liczyłem tego, ale wydaje się, że drugi pieniek jest całkowicie wypalony. Jeżeli się nie mylę, to rano we vlogu był jeszcze cały. Tu stoją elementy przygotowane przez moją żonę, zaimpregnowane, trzeba je tylko podośniać na odpowiednie wymiary i zalakierować i można je montować, żeby było do czego, w niektórych miejscach, żeby było do czego płytę złapać. Także na ten moment wydaje się, że jutro trzeba podjechać do sklepu, wziąć więcej tego lakieru do drewna, bo to ma inną wydajność niż ten impregnat. Więcej tego idzie, ale to jest tanie. 80 peso za butelkę litrową to jest naprawdę tanie. 80 peso, ile to będzie? 6 zł za butelkę? Także nie ma z tym żadnego problemu. No i szybko schnie, niesamowicie szybko schnie w tym klimacie. Także jutro będzie podłoga cała opłytowana, to na pewno. No i jutro wydaje mi się na ten moment, że też na pewno, bo nie mamy żadnych innych planów, ale weźmiemy się za ściany i okna. Nie dawało mi spokoju wczoraj, bo nie wiedziałem tego, nie sprawdziłem, ale jaki jest wymiar ramy okna. No i okazało się, że jest idealny. Okazało się, że jest idealny wymiar okna, bo ściana tej konstrukcji ma w granicach 6,5 cm,
To jest te 2,5 cala, tak? No tak. 6,4. Do tego dochodzi płyta 6 mm od środka, czyli jest 7 w granicach 7 cm. I do tego jeszcze dochodzi ta bambusowa plecionka na zewnątrz, ale to jest tyle co nic. A okno ma akurat 7 cm. Czyli jak dojdą te płyty, to zlicujemy okno z płytami, żeby można było ładnie obrobić jakąś lisewką drewnianą. I to samo będzie z zewnątrz. I nie będzie żadnej zabawy z robieniem jakichś dodatkowych listw, furingów. Będzie po prostu ładnie i tak po prostu wyjdzie z wymiaru. I to jest bardzo korzystna informacja. Nie będzie trzeba myśleć nad żadnymi parapetami, bo tutaj, gdzie tu parapet, po co? No także, jutro wracamy na plac boju. Wiem, że dzisiaj nagrywałem może trochę za mało. Niektórzy mężczyźni powiedzą w komentarzach, że trochę za mało z tego postępu prac. Ale to takie prace, taka nuda, malowanie, zrywanie podłogi było za głośne, lakierowanie tego, nuda jak nie wiem. Mogłem tylko nagrać przymierzanie pierwszej płyty, bo może ktoś mi nie uwierzy na słowo, ale porobiłem odstęp dylatacyjny na 2 grubości miarki, w który zostanie wpuszczona jakaś fuga elastyczna między ścianami a tą płytą. I będzie dobrze. Na łączenia płyt też coś dam. Też coś wynajdę, dlatego nie będę cię już więcej pchał. Też coś wynajdę na łączenie płyt elastycznego. Mógłbym płyta do płyty, ale to wiadomo, zawsze lepiej czymś tam przysmarować. Dobrze, kończę ten przydługi dzień dla mnie. Może vlog nie będzie przydługi, nie wiem ile minut jest nagrane. Kończę ten przydługi dzień. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, przemiłe komentarze. Dziękuję za oglądanie filmów do końca. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na budowie filipińskiej. Życie na Filipinach. Na razie, do jutra.